Siemanko, witam na moim kanale. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili sobie kolejny już styl. Mieliśmy już kraul, natomiast dzisiaj przyszła pora na jego bliźniaka, czyli na grzbiet. Po prostu bardzo analogiczna sytuacja, przekręcenie się na plecy i otrzymujemy ten właśnie styl, o którym dzisiaj będzie mowa. Materiał będzie podzielony na dwie części. W tej części dzisiejszej porozmawiamy sobie troszkę o poradach, jakie możemy dać osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym stylem. Natomiast w części drugiej przyjdzie nam czas, troszkę tak jak było już w tych materiałach dotyczących kraula, na wymienienie sobie najczęściej występujących błędów oraz to, w jaki sposób możemy je naprawić. Serdecznie zapraszam na materiał. Witam w części pierwszej poświęconej poradom. Zapraszam do oglądania. Jako pierwszą radę, jaką moglibyśmy sobie dać, chciałem pokazać widok, jaki powinien nam towarzyszyć, kiedy płyniemy sobie grzbietem. Płynąc grzbietem, żadne z tych odchyłów, które tutaj celowo zresztą robię, nie powinno nam towarzyszyć. Jedyne, co powinniśmy widzieć tak naprawdę, to kiedy mamy ułożenie naszego ciała na wodzie, to tak jakbyśmy byli w pozycji na baczność, to właśnie ten widok powinien nam towarzyszyć. Widzimy wszystko na wprost linii naszego wzroku. Pomaga nam to w zależności od pływalni, w zależności od tego, jak rozwiązany jest sufit, żebyśmy mogli wyznaczyć sobie pewien punkt, którego będziemy się trzymać, dzięki czemu jesteśmy w stanie bez rozglądania się i patrzenia, w jaką stronę płyniemy, płynąc po linii prostej. Nie odbijać się od liny do liny, bo to jest dość częsty problem, tylko po prostu zachować płynięcie po jednej linii i wtedy rzeczywiście, jeśli mamy do czynienia z obiektem 25-metrowym, przepłyniemy te 25 metrów, a nie 28, 26,5 metra po linii prostej, prościutko do celu. Kolejna sprawa, o jakiej sobie powiemy, jest to, w jaki sposób możemy wypuszczać powietrze pod wodą, odbijając się na plecach i chcąc troszkę zachować tej fazy podwodnej, żeby wraz z wypuszczaniem powietrza nie dostawała nam się tam woda. Musimy to zrobić troszkę inaczej niż w ułożeniu na piersiach, na brzuchu, ponieważ zatrzymując pozycję naszego nosa w takiej, jaka jest teraz, czyli w takiej powiedzmy normalnej, jeśli się odepchniemy na piersiach, nic się nie dzieje. Natomiast jeśli odepchniemy się na plecach, może dojść do sytuacji, gdzie pomimo, że trochę wypuszczamy tam powietrze, woda nam się dostanie. Więc ważne jest, jak ułożymy skrzydełka naszego nosa, a robimy to w sposób bardzo prosty. Mianowicie musimy zwrócić uwagę na to, jak układamy sobie tutaj nasze usta. Jest to pomocne w zrobieniu takiego, kolokwialnie mówiąc, dzióbka, natomiast sprawia nam to, że ten przepływ, jaki normalnie mamy, jeśli chodzi o oddychanie nosem, troszkę się nam zawęża i troszkę zostanie zawinięty pod nas, tutaj powiedzmy na nasze ciało. Dzięki temu znacznie ogranicza się możliwość, żeby woda rzeczywiście nam się do tego naszego nosa dostała. Więc jedyne co ja polecam w momencie, jak chcemy się odbić pod wodą, a mamy problem, że zalewa nas, prosto mówiąc, staramy się zrobić taki dzióbek, zwężyć troszkę ten kanał, przez który będziemy wypuszczać powietrze. Dzięki temu na troszkę dłużej powinno nam go starczyć, a docelowo pod to, o czym sobie tutaj mówimy, na pewno ta woda, która normalnie mogłaby tam wpaść, będzie miała dużo większy problem. I zobaczymy sobie teraz, jak to wygląda na takim konkretnym przykładzie. Tam mieliśmy warunki takie statyczne, zanurzyliśmy się w wodzie, nie było żadnych ruchów. Natomiast teraz mamy sytuację, gdzie już odbiliśmy się od ściany i chcemy wykonać sobie fazę podwodną. Niezależnie, czy będziemy pracować nogami do delfina, czy nogami do kraula, czy do grzbietu, czy do żabki, nie ma znaczenia. Po prostu jeśli jesteśmy ułożeni w pozycji na plecach, tak jak tutaj, robienie tego dzióbka, który mam nadzieję, że jest tutaj widoczny, powoduje, że woda nie jest mi straszna, bąbelki idą bardzo ładne, takie kapturki, spadochrony, nie ma sprawy, tyle ile mi starczy powietrza, bo też warto to sobie powiedzieć, że poza tym, że robimy ten dzióbek, trzeba jednak to powietrze pomału, ale jednak wydychać. Jeśli tego nie będziemy robić, a nie mamy noska, jakiegoś klipsa na nos, niestety ta woda będzie nam się tam wlewała. Więc ograniczam sobie ten kanał przepływowy, pomalutku wypuszczam powietrze na tyle, ile mi starczy. Mogę się pobawić w fazę
podwodną. Nos jest zwężony, przyklejony troszkę bardziej w tych okolicach i problemu naprawdę nie powinno być. Następną podpowiedzią, którą możemy sobie tutaj sprzedać, jest co robić w sytuacji, kiedy płyniemy sobie na plecach, tak jak ja tutaj, a wykonując każdy ruch zalewa nam twarz. Przyjęło się mówić, że grzbiet jest to o tyle prosty styl, jeśli chodzi o sposób oddychania, że zawsze mamy tą głowę nad wodą, niezależnie od tego, co się dzieje. Nie jest to takie proste, może na początku, kiedy płyniemy sobie taką bardzo, bardzo wolną dokładanką, raz robi ruch jedna ręka, raz druga ręka, problem nam po prostu się nie pojawia, bo jest to na tyle wolne i spokojne płynięcie, że ta woda wokół nas nie robi żadnych zbędnych zalań naszej twarzy. Natomiast w sytuacji, kiedy płyniemy sobie już takim troszkę żywszym grzbietem, nawet nie jakimś bardzo, ale jednak, dochodzi nam do takiej sytuacji, gdzie zalewa nam to twarz. Można to niwelować, na przykład zwiększyć sobie troszkę rotację w obręczy barkowej, na pewno to nam powinno pomóc. Można mocniej troszkę pracować nogami i nie puszczać tej głowy tak bezwładnie w dół razem z ruchem i to na pewno nam pomoże. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kiedy płyniemy szybko albo chociaż bardziej dynamicznie niż zazwyczaj, do takiej sytuacji może nam dochodzić. I nie ma w tym nic złego, trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego, tak jak ja tutaj, że z każdym ruchem możemy spokojnie się wentylować, jeśli oczywiście chcemy. Natomiast jeśli bardzo nam to przeszkadza i nie chcemy tego robić, to jedynym sposobem jest lekkie, takie troszkę nienaturalne wychylenie głowy do przodu i stworzenie takich warunków, gdzie ona znacznie nam się odchyla od reszty naszego ciała, dzięki temu nie będzie nam opadać. Natomiast płynięcie grzbietem, żeby z każdym ruchem, czy co drugi ruch nabierać to powietrze, nie jest według mnie błędem. Spokojnie można tak płynąć, tylko po prostu trzeba wyjść spoza tego sformułowania, że płynięcie grzbietem to jest takie płynięcie, gdzie ta twarz w ogóle nam nie będzie zalewana. Może do tego dochodzić i nie ma w tym nic złego, więc chciałbym, żeby to po prostu wybrzmiało i sposób, w jaki sobie z tym poradzimy, czy podniesiemy głowę troszkę wyżej, czy będziemy z każdym ruchem dosłownie na sekundę, nawet mniej, nabierać to powietrze, zależy od nas. Ale to według mnie nie jest bardzo duży błąd, jeśli oczywiście mówimy o ułożeniu ciała płaskim, bo będziemy sobie w dalszej części materiału mówić o problemie z tonącymi biodrami, o innych sprawach, no to wtedy jak to się wszystko nam nakrywa i rzeczywiście nas strasznie zalewa, to wtedy jest problem. Ale jeśli pozycja naszego ciała jest prosta i płyniemy w sposób prawidłowy, a za każdym ruchem po prostu tak wyrzucamy daleko ten ruch, że dochodzi nam do zalania twarzy, według mnie nie ma się czym przejmować. Kolejną sprawą, o której chciałem, żebyśmy sobie powiedzieli, jest to, w jaki sposób możemy się zatrzymać, jeśli płyniemy na plecach. Szczególnie w tych początkowych fazach naszej nauki, kiedy dopiero co powiedzmy opanowaliśmy sobie dokładankę albo płynięcie na samych nogach na plecach, pojawia się takie pytanie, co robić, no bo nie widzę jednak, gdzie płynę, jak to zrobić, żeby po pierwsze się nie uderzyć, a po drugie bezpiecznie, jeśli ktoś nie czuje się w taki 100% sposób komfortowy w wodzie, zatrzymać się, żeby po prostu się nie podtopić, nie pójść na dno. Na razie omówimy to sobie w wariancie na samych nogach. Najlepiej by było w momencie, kiedy płyniemy na przykład, że mamy dwie ręce wzdłuż tułowia. Jak widzimy, że dopływamy już sobie tutaj, albo lekko skręcę głowę, widzę, że już jest czerwona lina, albo widzę chorągiewki nad sobą, wystawiam z tej pozycji nawet dwie ręce w dole, jedną łapkę do góry i czekam po prostu na to lekkie zderzenie mojej dłoni ze ścianą. Troszkę jak w momencie nawrotu, najlepiej byłoby, jak czujemy już tylko delikatnie, że dłoń nam zaczyna dotykać do ściany, nie oporować, nie trzymać jej prostej, no bo wtedy naprawdę jak płyniemy troszkę szybciej możemy się uderzyć, troszkę niepotrzebne przeciążenia mogą pójść na nasz staw łokciowy. Najlepiej byłoby w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, zamortyzować tą naszą prędkość, bo wiadomo, że ściana pokona nas, jeśli chodzi o tą prędkość, jakbyśmy mocno w nią nie wpadli, nie przesuniemy jej. Dlatego warto jest to po prostu zamortyzować w momencie, kiedy czuję pod dłonią już nacisk, że zbliżam się do czegoś twardego, czegoś, co już tam stoi i nie da się tego przesunąć, po prostu delikatnie zacząć się
wraz z podciąganiem kolan do góry zatrzymywać. I myślę, że bardzo proste jest to, naprawdę nie wymaga to jakichś wielu razy ćwiczenia, ponieważ jest to sposób bardzo naturalny, troszkę działanie na zasadzie takiej dźwigni. Jestem tutaj, coś podniosę z jednej strony, to druga część powinna nam pójść w dół. I mniej więcej tutaj tak to się dzieje, składamy się troszkę jak taki scyzoryk, jakby nas tutaj naciśnięto gdzieś w okolicach pępka, w okolicach brzucha w dół i dzięki temu łapię od razu taką pozycję bezpieczną, pozycję już stojącą w pionie, w tej, w której większość osób już nawet na samym początku czuje się dość bezpiecznie i dzięki temu po prostu mogę sobie skończyć dystans w taki bezproblemowy sposób. Więc jeszcze raz, reasumując, dopływamy, nie zwalniamy celowo przed ścianą, płyniemy normalnym, jednym, stałym rytmem, natomiast w momencie, kiedy pod dłonią czujemy lekki nacisk, zaczynam ją sobie uginać, troszkę jak w momencie robienia nawrotu. Podnoszę nóżki do góry, jednocześnie głowa też mi idzie do góry, składam się biodrem i zaczynają spadać w dół i jestem w pozycji w pionie, w pozycji, w której czuję się dość bezpiecznie. A tutaj już dopłynięcie do ściany, kiedy mówimy sobie o płynięciu całym stylem, jest troszkę trudniejsze, niewiele od tego, co było poprzednio pokazane, ale jednak troszkę może być trudniejsze. Płyniemy, czujemy, że to już jest nasz ostatni ruch. Jak to czujemy, to zaraz sobie powiemy. I wraz z wyrzutem ramienia w górę, bo czujemy, że zaraz już będzie ściana, odchylam lekko głowę do tyłu. Dzięki temu, jeżeli to oczywiście dobrze wyliczyliśmy, mamy gwarancję, że za moment będzie ściana, możemy zakończyć dystans w sposób bardziej dynamiczny, bez obaw o to, że rozbijemy się o tą ścianę. Więc trzeba sobie wyliczyć ilość ruchów, o tym zaraz sobie powiemy, jak to zrobić. Natomiast wraz za wyrzutem ręki odchylam lekko głowę do góry, tak żeby widzieć, co tam jest. Będzie tam najprawdopodobniej ściana, bo tylko w tych sytuacjach chcemy to zrobić i kończymy cały dystans, tak jak sobie przed chwilką powiedzieliśmy. Ramię lekko nam amortyzuje uderzenie o ścianę. Tu jakby nam coś bardzo ciążyło, kolanka podciągam do góry, głowę ściągam w dół i jestem w sytuacji zakończenia dystansu. A jak to zrobić, żeby dopłynąć w ten sposób tak jak teraz i żeby wiedzieć, że na pewno ta ściana tam będzie czekać, a nie, że wyrzucę sobie rękę, a tam jeszcze na przykład 3 metry zostało do ściany, albo w drugą stronę, w tą gorszą, że wyrzucę rękę i jeszcze nawet nie do końca ona pokona tą fazę nadwodną, nie dojdzie nam do tej sytuacji, jak już będzie boom i niestety możemy sobie zrobić troszkę niemałą krzywdę. Żeby tak zrobić, drodzy Państwo, najlepiej byłoby sobie policzyć liczbę ruchów, jaka jest nam potrzebna do dopłynięcia do ściany. Można to oczywiście robić od samego odbicia od ściany, jeżeli dopiero co zaczynamy, to liczę przez cały dystans, ile tych ruchów to zajmie. No ale jest to dość długi czas, można się łatwo pomylić, ruch ruchowi jest nierówny, więc raz może być tyle, raz może być tyle, w zależności też od tego, z jaką prędkością sobie płyniemy. Więc praktyka, jeszcze raz praktyka, żeby nam to weszło w krew. Natomiast taką wskazówką, jaką można sobie dać, jest złapanie sobie, tak jak na początku już sobie mówiliśmy, żeby płynąć prosto, patrzę się na sufit, na jakąś tam linię, na jakiś punkcik i staram się płynąć na wprost. Złapanie sobie jakiegoś punktu odniesienia. Tym punktem odniesienia mogą być chorągiewki. Myślę, że jest najłatwiej to sobie wtedy zwizualizować, ponieważ no jednak lina to trzeba by troszkę wykonać jakąś rotację, jeśli chodzi o naszą głowę, a jest to zupełnie niepotrzebne, więc wpływam sobie w tą strefę 5 metrów, czyli tyle, ile jest od tych chorągiewek do ściany. Jeżeli już w niej jestem, muszę policzyć sobie ruchy potrzebne do ściany. Najlepiej byłoby najpierw założyć sobie mniejszą liczbę ruchów, na przykład jeśli mi tutaj 4 prawdopodobnie to zajmie, albo 3 ruchy, to na samym początku, jeśli bym się uczył, warto by było sobie przyjąć jakąś wartość mniejszą, na przykład 2 ruchy, wystawiam rękę do góry i czekam mniej więcej na wyczucie, za ile ta ściana będzie. Jeśli okaże się, że zabrakło nam około 2-2,5 metra, może, no w zależności jaki mamy wzrost,
Płyniemy z powrotem albo cofamy się, zaczynam jeszcze raz to samo zadanie i staram się do tych 2 ruchów dodać jeszcze jeden. Dodaję trzeci, wystawiam, czuję, że jeszcze mi troszkę brakuje. To dodaję jeszcze jeden i tak dalej, i tak dalej. Jeśli okaże się, że na przykład 4 ruchy, czy 5 ruchów, czy 8 ruchów to jest liczba potrzebna właśnie od tych chorągiewek do ściany, zapamiętujemy ją i co trening staramy się sprawdzać, czy rzeczywiście ta liczba nam się sprawdza. Ważne jest, żeby nie drobić ruchów, jak wpływamy w tą strefę, więc jeśli cały dystans płyniemy sobie na spokojnie, długie mamy te ruchy i nagle wpływamy w tą strefę i zaczynamy drobić albo wręcz wydłużać, no to możemy się trochę zaskoczyć, że liczba, którą sobie zapamiętaliśmy, nam się po prostu nie zgadza. Więc tak jak już wcześniej sobie mówiliśmy, nie zmieniamy sposobu, w jaki płyniemy, nie zmieniamy częstotliwości naszych ruchów i dzięki temu wszystko dokładnie powinniśmy być w stanie sobie policzyć. Wpływamy sobie w tą strefę, na linii wzroku widzimy, że są chorągiewki, wykonujemy, przynajmniej w moim przypadku, jeden ruch, drugi ruch, i czekamy sobie bezpiecznie na ścianę, zatrzymujemy się tak, jak już to sobie we wcześniejszym filmie pokazaliśmy. Jeśli byśmy chcieli się zatrzymać w ten sposób z poprzedniego filmu, czyli za wyrzutem ramienia, w sposób taki bardziej, powiedzmy, jak to się robi na zawodach, również śmiało możemy to zrobić. Ale tak jak mówię, jeśli okazuje się, że zostaje nam jeszcze troszkę miejsca, na przykład tak jak mi tutaj, śmiało mógłbym jeszcze dodać jeden ruch i prawdopodobnie skończyłbym na styk. Natomiast tak jak mówię, warto jest czasem, jeśli robimy to na przykład pierwszy raz, zabrać sobie troszkę tych ruchów, pomyśleć bardziej, że ten jeden mniej nic się nie stanie, najwyżej go później dodam, niż zbyt optymistycznie założyć, że więcej tych ruchów nam jest potrzebnych, bądź jest pesymistycznym, w zależności jak na to patrzeć, i po prostu uderzyć się, nie wiem, nadgarstek, przedramię, o krawędź, bądź też tutaj o tą płytkę. Naprawdę może boleć, szczególnie jak byśmy się ścigali, chcieli to zrobić w sposób bardzo, bardzo mocny. Więc żeby się przed tym ustrzec, wystarczy po prostu założyć mniejszą liczbę ruchów, a jeśli już później pływamy i czujemy, że te 3 na przykład to jest za mało, śmiało dorzucam jeszcze jeden ruch, bo tutaj po jednej zamianie prawdopodobnie równo na ścianie byśmy skończyli. A jeśli nie, jeśli się boimy, to te 50 cm czy tam 60, jak nam brakuje do ściany, śmiało można mocniej popracować po prostu na nogach i ten dystans sobie skończyć. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, gdzie ten dystans już kończymy, a nie robimy nawrotu, no bo to nie jest materiał o nawrotach.